Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie Morderstwo w Orient Expressie. Moi drodzy, odcinek rozpoczynamy od razu od analizy hipotezy dotyczącej zegarka. Jakie są 3 hipotezy dotyczące zegarka Ratcheta? O kurde, wcześniej mieliśmy coś o chusteczce. Zegarek pokazuje godzinę, od którego odkryto ciało Ratcheta. Morderca przedstawił wskazówki zegarka. Zegarek pokazuje godzinę ucieczki mordercy z miejsca zbrodni. Zegarek pokazuje godzinę, o której Ratchet zasnął. Zegarek pokazuje godzinę morderstwa. Wskazówki zegarka zatrzymały się przed morderstwem. Z tego co pamiętam, to szybka od zegarka była rozbita, więc została rozbita być może od noża, więc być może zegarek pokazuje godzinę morderstwa. Aha, czyli ja muszę tutaj kilka... przynajmniej 2. Zegarek pokazuje godzinę, o której Ratchet zasnął. Wskazówki zegarka zatrzymały się przed morderstwem. Zegarek pokazuje godzinę ucieczki mordercy z miejsca zbrodni. Zegarek pokazuje godzinę, o której odkryto ciało Ratcheta. To być może morderca przestawił zegarek. Zegarek pokazuje godzinę, o której Ratchet zasnął. Ale zobaczcie, tutaj muszę mieć zaznaczone 3 opcje, a po tej stronie tylko 2. Też 3. I must admit I'm not right this time. Let me consider all the possibilities. Zegarek pokazuje godzinę morderstwa, czyli to jest prawidłowe. Okej. Morderca przedstawił wskazówki zegarka. Zegarek pokazuje godzinę, o której Ratchet zasnął. Wskazówki zegarka zatrzymały się przed morderstwem. Yes, there are only 3 possible hypotheses. The watch has been tampered with, or it is out of adjustment, or it indicates the time of the murder. I shall explore these last 2 possibilities before reaching any conclusions. If the watch is out of adjustment, it may be broken. There may also be another reason related directly to Ratchet. Maybe the watch is set to another time zone. Wszystkie opcje mogą być prawdopodobne. Dobra, poproś o alibi osoby, które jeszcze go nie podały. Brakuje mi zeznań pana Foscarellego, pana Hardmana, księżnej Dragomirow, pani Schmidt oraz hrabiego i hrabinę Andrenii. Po rozmowie z panią Davenham mogę stwierdzić, że tych 2 ma romans, który chcą zachować w ukryciu. Zakładając, że Ratchet był martwy o 1:15, która z tych informacji jest niezgodna z prawdą. Ktoś podszył się pod Ratcheta o 24:37. Pociąg utknął w śniegu o 24:30. Pani Olson widziała Ratcheta żywego o 22:40. Zakładając, że Ratchet był martwy o 1:15. Et voilà. Okej. Czego nie mówi nam zegarek? Zegarek sugeruje, że morderstwo popełniono o 1:15, podczas gdy domniemany morderca był w przedziale Ratcheta już o 24:37. Tym samym zegarek nie może wskazywać godziny morderstwa. Jaki szczegół może wskazywać na to, że zegarek nie był popsuty przed pęknięciem szkiełka? The watch was not defective because the second hand is still moving. That was easy. Strefy czasowe. W jakiej strefie czasowej znajduje się Stambuł? Istanbul, Sofia. A gdzie jest Stambuł? Czy Stambuł i Istanbul to jest to samo? UTC plus 2. Ale... UTC plus 1. To jest strefa jasna. To się znajduje w strefie jasnej. No, not good. Well done.
W jakiej strefie czasowej znajduje się obecnie Orient Express? Yes. If this theory is correct, then the murder took place at 12:15 a.m. I must interrogate all the passengers to see if any of them have an alibi for this hour. Za chwilę będziemy ich wszystkich przesłuchiwali i sprawdzali, jakie mają alibi, które alibi się pokrywają. Okej. Ale... O właśnie, właściciel chusteczki. Chciałbym jeszcze to tutaj wydedukować. Do kogo należała ta chusteczka według zgromadzonych informacji? Archibald Arbuthnot? Wątpię. Doktor Konstantin? Kurde, tak naprawdę ciężko mi to tu będzie wydedukować. Natalia Dragomirow. Nie wiem, ją bym wykluczył w jakiś sposób. Mary Dabenham. Tego też bym wykluczył. Dobra, powiedzmy doktor Konstantin. Cyrus Hardman. Być może. Caroline Hubbard. Hector. No mamy tam wyhaftowane H, tak? Hotaru Mori. Pani Andrinei. Greta Olson. Hilgerarde Schmidt i ktoś jeszcze. Jeszcze jedną osobę bym musiał zaznaczyć. Greta Olson. No tak jak mówię. Natalia Dragomirow mi jakoś nie pasuje do tej chusteczki. Ten też nie, bo to jest były żołnierz. Ten gościu też mi nie pasuje. Być może ta babeczka, albo ta babeczka, albo ta babeczka. Dobra, spróbuję tak. Świetnie. My little grey cells did not let me down. Muszę przesłuchać doktora Konstantina i hrabinę Andrenii. Muszę przesłuchać osoby, których imię lub nazwisko zaczyna się na literę H. Pana Moriego, panią Hubbard, pana McQueena, pana Hartmana, panią Schmidt i doktor Konstantina. Dobra, wiecie co? Może tamtym, kto ma jakie alibi, zajmiemy się wtedy, kiedy wszystkich przesłuchamy. Węzeł ukończony. Sprzeczne informacje. Czy zegarek był popsuty? Tu nikogo nie ma. Monsieur Foscarelli, I would like to ask you a few questions, if you allow me. Ah, Signore Poirot, is it? I was wondering when you'd get around to me. Unfortunately, you find me on a mission of mercy. Hello, Monsieur Poirot. Sorry, we have a small problem. The orange juicer has broken down and I can't fix it. Mr. Foscarelli has kindly offered to help me. It isn't a car engine, but I am doing my best. Even with the two of us, we can't manage. Let me guess. You call upon Poirot to help. I'd be happy to answer your questions when we finished. Czyli będziemy mieli kolejną łamigłówkę z naprawą sokowirówki. No dobra, mamy tutaj rozkminkę z naprawą sokowirówy. Dobra, i rozumiem, że te koła zębate będę musiał umieścić tutaj w taki sposób, żeby poruszały się te koła, tak? No dobra, myślę, że to nie będzie trudne. Aha. Ale teraz się to nie porusza, a się porusza to, aczkolwiek no mamy też takie małe kółeczka. Dobra. Bingo. Voila, it should work correctly now. To nie było takie skomplikowane. Bravo! I should stick to automobiles. Well, now we can talk calmly. Monsieur Foscarelli, is it? Antonio Foscarelli, delighted, Monsieur Poirot. You have, of course, heard about Ratchet's murder last night. Oh, naturally. It is all anyone is talking about. Sprawa Armstrongów. Have you ever been to the United States? Yes, it has been a primary market for our cars for the last 10 years. You remember the Armstrong case? Armstrong? The name, yes. It was a little girl
A baby, was it not? Yes, a very tragic affair. Did you know that Cassetti, the kidnapper, was actually Ratchet? Oh, no. Then he deserved to die. I mean, wouldn't you agree? Alibi. Can you tell me your movements on the night of the murder? I went to bed right after dinner, but I slept very badly. My roommate, Mr. Masterman, had a toothache. Oh, he moaned all night. It woke me up several times. Did you hear anything or notice anything unusual? No, nothing that I can think of. I stayed in my bed all night. No dobra, poprosi alibi osoby, które jeszcze go nie podały. Well, thank you, Mr. Foscarelli. I'm sorry I couldn't help more, signore. I remain at your disposal if you should need me. Zaktualizowano mapę umysłu. Thank you so much, Monsieur Poirot. I can put orange juice back on the menu. No i świetnie. Taki z nas majsterkowicz. Herkules Poirot, złota rączka. Enchanté, mademoiselle. You are Hildegard Schmidt? I am, Herr Voll. And you, I know, are Herr Poirot. Correct. May I ask you for a few minutes of your time to answer a few questions? With pleasure, but first may I ask for your help? Why does this not surprise me? I don't know. I am at your service, Fraulein. My mistress, Princess Dragomirov, has asked me to open this traditional Matryoshka doll. There is a trinket inside she must retrieve. Madame, in my experience, each Russian nesting doll simply pulls apart to reveal the next one inside. Indeed. Yet try it for yourself. As you wish. You are a gentleman. No i kolejne zadanie poboczne. Czyli tak, mamy matrioszkę. Pewnie jest jakiś ukryty mechanizm, który ją blokuje. Aha. Ja to mogę poruszać. No dobra, być może ten obrazek tutaj jest źle ułożony. Ja muszę ustawić tak ten obrazek, żeby to wszystko do siebie pasowało. Dobra. Cyk. To zostawimy i jeszcze góra pozostaje, tak? Do zbadania. Ha, kolejna baba. I podobny mechanizm. Czyli tu też obrazek jest źle ułożony. A, tu już będzie trudniej. Zdecydowanie. Tu już będzie trudniej. Dobra, wydaje mi się, że kolory są tutaj istotne. Różowy. No bo tutaj nie ma żadnych elementów, które by się łączyły ze sobą. Ja tej laleczki też nie mogę w żaden sposób obracać. Może tu też różowy i pomarańczowy? Jednak nie. Okej. I pozostała nam prawdopodobnie ostatnia baba. I znów ten sam mechanizm. O, tylko że teraz się jeszcze lepiej. Też tak naprawdę, gdybyśmy wiedzieli... Aha, prawdopodobnie niebieski musi pasować do niebieskiego. Różowy do różowego. Czy na dole jest też pomarańczowy? Też jest.
Świetnie. A co to jest za pacynka? The inscription reads, "To my dearest friend." Thank you very much. This doll reminds her of her youth in Russia. It was very hard under the Soviet regime, but thanks to her strength of will, she rose to be the head of a museum of antiquities in St. Petersburg. Even though she now lives in Berlin, it is said that the Kremlin still fears her. She must be a formidable woman indeed. You are her maid? I am her companion. I help her in her daily tasks, and I keep her company. Forgive me. You will have heard of Ratchet's murder last night. Yes, of course. Everyone is talking about it. Alibi. Can you tell me how you occupied your time last night? Just after we left Istanbul, I had tea with my roommate, Fräulein Locke. I went to dinner with the princess, and when I returned to my compartment, Fräulein Locke was already asleep. A little later, Herr Michel, the conductor, came to get me because Madame la Princesse needed my help. Her back troubles her. I massaged her for about an hour. Do you remember the time? I'm sorry, I do not, mein Herr. Haftowana chusteczka. Have you lost a handkerchief embroidered with an H, madame? Oh, no, monsieur. I thought perhaps since your first name is Hildegard. It is not mine, I tell you. I could not afford something so nice. I have no idea who it belongs to. My apologies, I did not mean to alarm you. No dobrze. Thank you for answering my questions, madame. Porównaj alibi. Jeszcze byśmy chcieli przesłuchać panią Dragomirow, tak? Jestem ciekaw, czy wejście do jej przydziału będzie otwarte. Monsieur, I am Hercule. I know who you are, Monsieur Poirot. What do you want? Answers to a simple question or two. All right, but quickly. My wife is quite ill. I would like to stay by her side. I promise. First of all, I imagine you know about the murder. Of course. The Countess is terribly distressed. Your full name? Rudolf Adreni, Your home is... Budapest. And how do you come to be aboard the Orient Express? I am a Hungarian diplomat. My family has represented our homeland since the revolution from the Soviet Union in 1956. I was on my country's business in Istanbul. Business which I cannot discuss. And your wife often accompanies you on your diplomatic missions? Yes, and why not? Was there anything else you wanted to know? Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Zaczniemy od wieku. No, zdecydowanie jest to mężczyzna, który ma 34 lata. Zawód? Dyplomata, tak? Narodowość? Węgier. Obstawiałbym, że jest Węgrem. That's the right answer. Alibi. Can you tell me how you spent last night? I was in our compartment with my wife. She went to bed early. I played a video game on my phone. Around 11 o'clock in the evening, my wife woke up and couldn't get back to sleep. She took a sleeping pill. As for me, I went to bed soon after that and slept straight through until morning. Sprawa Armstrongów. Have you ever been to the United States? I was posted to the Hungarian embassy in Washington for a year. You knew perhaps the Armstrong family. Armstrong? Armstrong. It is difficult to recall. One meets so many people. Pani Andrinei. It was the kidnapping of a child, a very sad affair. The culprit was the man on this train who called himself Ratchet, the one who was murdered last night. Indeed. It sounds like justice finally caught up with him. Thank you for your time. Now, I'd like to speak to your wife, if you don't mind. It's impossible. As I told you, my wife is very ill. Thank you, and good luck with the investigation. No tak czy inaczej, w jakiś sposób będziemy musieli ją przesłuchać. Eh bien, the good count does not appear to want me to talk to his wife. Prędzej czy później tak do tego dojdzie.
Madame Hubbard, may I ask you a question or two? It won't take long. Anything I can do to help? Haftowana chusteczka. Have you misplaced a handkerchief recently? No, I don't think so. Why? We found a handkerchief embroidered with the letter H, so I thought it might have been yours. I'm sorry, but it's not. It may belong to Miss Schmidt, Princess Dragomirov's lady's maid. I believe her first name is Hildegard. It is a possibility. Anyone could be lying, of course. I thank you, madame. Słusznie. O, i to mi się podoba, taki przedział. Spójrzcie na te wielkie łoże. Ha, w takim pociągu to aż bym chciał podróżować. Tylko, żeby tu nie było przejście do kolejnego przedziału, ale na przykład wejście do łazienki. To by już było pięknie. Nawet prysznic mamy. Świetnie, naprawdę świetnie. ...202 to jest nasz przedział, nie? Tam nie będziemy wchodzić. Hello. Can I do something for you? Hello, Monsieur Hardman, I believe. You have heard of the murder? Cyrus Hardman. Yes, and the fact that there's been a murder is all over the train. You do not seem very concerned about it, monsieur. It's not the first murder I've run across. I had no idea the selling of toys was so dangerous. I did overhear you mention at dinner that this is your profession. Toy salesman is a cover. I'm a private detective, just like you, from the U.S. Okej, przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Amerykanin, prywatny detektyw, wiek... Et voilà. Czy gościu wygląda jakby miał 55 lat? Raczej wątpię. Prywatny detektyw. I did not expect to find another detective on this train. I just finished a job in Istanbul when I received an email from Ratchet. He hired me to protect him. Something you failed to do. I'm not happy about that. He'd received some threatening letters. I was supposed to watch his back, and yeah, something I failed to do. But he seemed to think he was in more danger when he left the train. He was traveling to Paris? I assume so, but I'm not entirely sure. Can anyone on this train confirm your identity? Yeah, that McQueen kid, Ratchet's secretary. Alibi. Were you on duty last night? You bet. I kept my door open a crack and I watched all night. No one entered that car who didn't belong there. Did you see anything in particular? The conductor, Michel, he was there most of the time too, except for 15 minutes or so after we left Vinkovsky. He must have answered a call from Ratchet's room, then he was absent again for a while around 1 a.m. After that, he didn't move until 5. Sprawa Daisy Armstrong. Monsieur Hardman, have you heard of the Armstrong case? Armstrong? The kidnapping 3 or 4 years ago? Who hasn't? Why? Ratchet's real name was Cassetti. I have reason to believe he was the kidnapper. What? He killed that little girl? No, I didn't know. If I had known, I wouldn't have taken the job. Źródło pogróżek. Did you have any idea who was behind the threatening letters? I don't know his name, but Ratchet told me he was a small man. Dark hair, with a womanish kind of voice. Oh, thank you for your help. Haftowana chusteczka. Is this handkerchief embroidered with an H yours? Do I look like the kind of guy who would use a handkerchief like that? No właśnie. Thank you for answering my questions, Monsieur Hardman. Listen, Poirot. I know I fell down on the job, but if you need help, any at all, let me know. I'd like to make it right. Dobra. Klasa druga. Z kim jeszcze nie rozmawialiśmy? I am not prepared to receive anyone. Come back later. Very well, madam. I'll come back later. But you will need to speak to me. Nie, to nie. So, my friend,
Have you finished your investigation? No, but I have managed to solve a few mysteries. Okay. I stay here to watch this young lady. Okej. Jestem ciekaw, czy będzie nam dane jeszcze grać panią detektyw. I hope your investigation is going well, Mr. Poirot. Ah, Monsieur McQueen, may I ask you a question? Anything I can do to help, Mr. Poirot? Haftowana chusteczka. This handkerchief embroidered with an H. Is it yours? No, I don't use cloth handkerchiefs. Thank you. I won't bother you anymore. Przesłuchaj podejrzanych. Czyli teraz tak, no będę musiał sprawdzić, kto ma jakie alibi. Hrabia Andrinei chroni swoją żonę, mimo to muszę znaleźć sposób na to, by ją przesłuchać. No zdecydowanie. Które alibi się pokrywają? Porównaj alibi pasażerów. Kapitan Arbanot. Pan McQueen. Pani Dabenham. Pan Mori, pani Nielsen. Pan Foucher. To bym zostawił w ten sposób i Buka bym połączył z doktorem Konstantinem. Świetnie. I'm right again. That happens to me a lot. Brakuje mi zeznań pana Foscarellego, pana Hardmana, księża i Dragomirów, pani Schmidt oraz hrabiego i hrabiny Andrinei. Przesłuchałem 4 na 6 pasażerów. Czego nie mówi nam zegarek? Dobra. Hrabia Andrinei chroni swoją żonę. Muszę znaleźć sposób, żeby z nią porozmawiać. Muszę przesłuchać osoby, których imię lub nazwisko zaczyna się na literę H. No pozostała mi pani Dragomirow. Muszę przesłuchać doktora Konstantina i hrabinę Andrinei. Tylko tak, doktor Konstantin znajduje się tutaj w środku. Do środka wejść nie mogę, ponieważ Bóg pilnuje wejścia. So, my friend, have you finished your investigation? No, but I have managed to solve a few mysteries. Okay. I stay here to watch this young lady. Chociaż nie, mogę wejść. Excuse me, Doctor, may I ask you a question? Anything that can help the investigation, Mr. Poirot. Haftowana chusteczka. I wanted to know what your first name is, Doctor. My name is Robert. Why? To find out if the handkerchief embroidered with an H could have been yours. I'm a doctor, Mr. Poirot. Cloth handkerchiefs are a playground for viruses. I would not touch one. No dobra. Czyli doktora Konstantina mamy przesłuchanego. Tak naprawdę pozostaje nam tylko i wyłącznie... A spróbuję teraz tu zapukać. I am not prepared to receive anyone. Very well, madam. Przekonaj hrabiego Andrinei. Po prostu poproś o możliwość porozmawiania z nią. Poproś pana Andrinei o pomoc. Może podchwytliwie go weźmiemy. Monsieur, if I am to catch this murderer, I will need your help. My help? I am at your service, Poirot. Jak się cieszy. Kocha pan swoją żonę, chroni pan swoją żonę. You are very protective of your wife, Count Andrini. Does that surprise you? Her vertigo can be very dangerous. I believe there are many kinds of vertigo. If you don't mind, I'd rather talk to a doctor, not a detective. If you'd excuse me. Może jest jakiś sposób, żeby go przekonać? Spróbuję jeszcze raz. Monsieur, if I am to... My help?
Kocha pan swoją żonę. You are obviously a devoted husband, Count Andrini. My wife means the world to me. There were questions in Budapest about a Hungarian diplomat marrying an American woman. It did not deter you. I would have given up my position for her. I would think it is universal. Are you married, Mr. Poirot? No, I fear marriage is not for me. But her condition, is it very grave? She is suffering about a vertigo. You understand? The room spins. Przekonuj hrabiego Andrinei, zaoferuj pomoc doktora Konstantinowi. I think Dr. Constantine could help your wife. There is a doctor on this train? I did not know. Where is this doctor? Powinien pan po niego pójść, jest niedostępny. I think Dr. Constantine is in the lounge car. If not, perhaps the conductor can tell you where he is. Very well, I will find him. Thank you very much. No dobra, czyli przedział hrabiny jest wolny. Jaka zdziwiona. Forgive me for intruding, madame. I am Hercules Poirot. I know who you are, Mr. Poirot. I overheard you send my husband on a wild goose chase. Your husband cares for you greatly, madame. I apologize for exploiting that fact. But the situation is urgent, and I need to ask you a few questions. Apology accepted. I realize you must speak to everyone. This horrendous murder. It's very upsetting. That is a beautiful music box. Please don't touch the music box. It's a fragile family heirloom. Your accent, is it American? Boston, perhaps? You have a good ear, Mr. Poirot. Yes. Born and raised in what we call the Back Bay. Are you in the diplomatic service like your husband? No, not officially. I was still in college when I met Rudy 2 years ago. I keep myself busy handling his scheduling, travel, appointments. Ah, what is the saying? Behind every great man there is a great woman. That was the saying. Today one might reverse the sentiment as well, don't you think? Of course, I stand corrected. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Jest zdecydowanie Amerykanką. Jest to młoda kobieta. Ja bym powiedział, że 21 lat, ale za chwilę i tak się pewnie okaże, że ma 39. Dyplomatka. I do not think that's the right answer. This is wrong, but I'm never far from the truth. Brak? I must admit I'm not right this time. Et voilà. Haftowana chusteczka. A handkerchief embroidered with an H was found at the crime scene. By any chance, does your first name begin with an H? No, my first name is Elena, with an E. Alibi. Can you tell me what you did last night? Well, my husband and I went to dinner. Then we came back here. We went to bed around 10 o'clock. I tried to sleep, but I couldn't, because of the shaking of the train. I suffer from vertigo. I finally took a sleeping pill, and that did the trick. When did the train's motion prevent you from sleeping? Between midnight and 2 a.m. I know because I must have looked at my watch about 10 times. I see. Konfrontacja. Który z tych zdań zawiera kłamstwo? Poszliśmy na kolację. Potem wróciliśmy do przedziału i położyliśmy się przed 10. Między północą a 2 w nocy próbowałem zasnąć, ale nie mogłem zasnąć przez to, że trzęsło pociągiem. Come now, Countess. You are not telling me the truth. Why do you say that? Wybierz element dowodzący jej kłamstwa. Tabletka nasenna. Choroba. Pociąg się zatrzymał. Even with the sleeping pill, you could not sleep? I told you that I took the sleeping pill much later. The Countess did not fall from my first attempt to confuse her. Choroba. And your vertigo, did this not prevent you from sleeping? It certainly didn't help, but that's not really why I couldn't sleep. It was that continual shaking of the train. So she continues to blame the shaking of the train. To jestem ciekaw, co będzie miała do powiedzenia, jeżeli powiemy, że pociąg się zatrzymał.
The train stopped at 12:30 a.m. due to snow, so there was no shaking of the train. But you told me that it was the shaking that prevented you from sleeping. I don't know, you're confusing me. My vertigo. Madame, a man died last night. You can't talk nonsense just because you're sick. You are hiding something from me. How dare you? I didn't do anything wrong. I'm going to find my husband. That was unkind, I know, but my strategy worked. I can now inspect this room in peace. Dobrze, musimy przeszukać jej przedział, ale moi drodzy, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!